Witam Was, moi drodzy, w czytaniu na styczeń. Tym razem mam przygotowane trochę mniej talii niż ostatnio. Jeśli chcecie zobaczyć całe wiaderko talii naraz, to obejrzyjcie czytanie na 2024 rok. I tak czy inaczej, zachęcam, obejrzyjcie to czytanie. A ja zaczynam już tradycyjnie przekazem dla znaku barana. Barany, zimą powinniście zwrócić uwagę na zarządzanie energią, ponieważ, moi drodzy, z tą energią jest problem. Jaki? Ktoś trzyma jakieś owoce, ktoś trzyma owoce, które gdzieś rosną same z siebie i z tego względu ktoś inny nie jest w stanie zarządzać energią, ponieważ jakby to nie leży w jego mocy. Kogoś to może drażnić, komuś może się coś jakby... Zobaczcie tutaj. Widać płomień w dłoniach. Moi drodzy, ogień. Komuś się robota pali w rękach, ale to jest robota związana z zarządzaniem. I temu przeszkadza właśnie to, co wspomniałam, że można coś zbierać jakby za darmo, jakby bezkosztowo, jakby jest coś ogólnie dostępne. I z tego oto względu ktoś ma problem, żeby czymś pozarządzać. No właśnie, jakby taki król, który chwilowo utracił moc sprawczą. Ale samo to zabieranie, samo to czerpanie jest w porządku. Tu nie trzeba nic nosić na sobie. Tu można być otwartym, żeby zbierać. Nie trzeba się zakrywać. Nie trzeba się osłaniać. Wystarczy iść do odpowiedniego miejsca, do takiego miejsca, które może być w pewnym sensie jakby sekretne, czy zaczarowane, czy jakby gdzieś schowane w jakimś zagajniku. Trochę jakby ktoś miał wejścia do jakiejś czarodziejskiej krainy, gdzie można coś pozyskać. Barany, rada dla was. Rada dla was na styczeń, bo tutaj to ogólna informacja do styczniu, ale przyda się jakaś rada. W styczniu nie znajdziecie błysku w połączeniu. Tam nie ma światła, albo ono jest takie za bardzo migające i może wam przeszkadzać. I wy możecie nie chcieć błyszczeć, albo ktoś może nie chcieć błyszczeć razem z wami, albo wy razem z kimś. I nie ma co robić tego na siłę. Tego błysku nie będzie. Po prostu jak ktoś będzie chciał to zrobić na siłę. To nie da się. Także rada jest taka, byście nie usiłowali tej iskry wykrzesać na siłę. Tego światełka. Bo to będzie tylko jakby zakłócenie. Jakby
gdzieś coś było w przewodach i raz migało, raz nie, ale to nie chodzi o to, żeby tak się działo. Jakby prąd płynął nieregularnie, jeżeli w ogóle płynie. To może być spięcie, to nie jest światło, to jest błysk, więc uważajcie na spięcia. To jest dla was rada. Tak? Proszę. I uważajcie, by kłaść rzeczy na właściwe miejsca, bo mogą trafić nie tam, gdzie powinny. Szczególnie jak będą te błyski. Wtedy. Byki drogie. W styczniu coś dla was. Piątka mieczy. Piątka mieczy, moi drodzy, i to w takiej talii, która ma swoje dwie strony, już wyjściowo pokazuje dwie strony. Także są pewne dwie strony konfliktu, który chce się obrócić. To się może obrócić. Jakby był jakiś konflikt, który wydawał się, że już całkiem się skończył, jakby była jakaś porażka i tylko ktoś siedział i, i oczekiwał i jakby próbował to jakoś ogarnąć, ale jakby to gdzieś wraca, to gdzieś skacze i znowu ktoś łapie miecz i rusza, żeby walczyć. A to mogą być ostre walki, nawet jeżeli tego nie widać, jakby ktoś wraca z powrotem walczyć. Ktoś, kto wydawał się być w beznadziejnej sytuacji, całkiem pokonany i już tylko tak siedział. Siedział i patrzył, jakby tak bez innego wyboru, bez poczucia, że jest jakaś inna możliwość. To jednak ktoś wstaje i idzie walczyć znów. To nie jest łagodne, do czego idzie. I to jest kluczowe. Ale też dodatkowa informacja dla was. Dodatkową informacją i jednocześnie radą, bo to miałam w głowie też, jest to, żeby uważać z tym powrotem i uważać w podróży. To może być ostro, ale chciałabym jakiś taki element, którego możecie się trzymać, dodać jeszcze do tego dla was, byki, na styczeń. Możecie się trzymać tego, co posiadacie. Możecie trzymać się samostanowienia. I to może być coś małego, może się wydawać, że to jest niewiele. Ale tego jest całkiem sporo, jak się przyjrzycie. I jesteście w swojej przestrzeni. Możecie być w swojej przestrzeni, albo zwrócić się do kogoś, kto jest, albo być małym towarzyszem kogoś, kto jest. Możecie też mieć w tej przestrzeni jakiegoś niewielkiego towarzysza. Zwróćcie się w stronę samostanowienia. Tego możecie się trzymać. Mocne to było dla byków. Teraz mamy bliźnięta. Zobaczmy, co dla was. Co my tu mamy? No styczeń, jest szansa na jakiś nowy początek. Można gdzieś ruszyć w drogę, jakby tak na świeżo. Tu mamy takiego małego pieska. Zwykle idzie z nim człowiek. Jakby ktoś szedł, może być tak, że ktoś z was będzie miał właśnie szczeniaczka. Albo takiego małego pieska. Albo po prostu jakbyśmy brali
To mi się teraz trochę kojarzy ze stwierdzeniem: „Biorę zabawki, idę do domu”, jakbyśmy się trochę jakby obrazili na kogoś i stwierdzili, że idziemy. Idziemy z jakiegoś miejsca i już. To jest pozytywne. Ja jestem ciekawa, skąd idziemy? Idziemy z miejsca, gdzie była taka trochę fata morgana, iluzje i coś nam się mnożyło. Komuś się coś mnożyło. A gdzie ta droga prowadzi? Do porzucenia nadmiernych obciążeń, moi drodzy. To może być raz, ale uważajcie, żebyście sobie z tych kijków nie nazbierali za dużo nowych obciążeń. Tak? Także tu jest tak troszkę ze znakiem zapytania dla was. Dobra, porzucacie nowe obciążenia, ale czy zaraz nie będziecie mieli 2 razy więcej? Bo w styczniu ruszacie jakby tylko z jednym małym obciążeniem, powiedzmy. To jest tak lekkie, że jakby nic nie było. Jeszcze bym chciała spytać, na co powinniście uważać. W styczniu. Uważajcie na złe zarządzanie materią i na to, kto trzyma pieniążki, kto trzyma wartości, kto nimi rozporządza i na taką despotyczną rękę w rozporządzaniu materią. Na to uważajcie. Kochani, styczeń nie jest taki długi i czuję, że to już wystarczy dla was na sam styczeń. Zapraszam do czytania na zimę, zapraszam do czytania na cały rok. No, macie uzupełnienia, dodatki różne. Dobra, teraz tak. Dla raka. Co tam dla raka na styczeń? Widzę, że ktoś tu nie walczy obecnie o swoją ziemię, o swój dom, o swoją rodzinę, o coś, gdzie jakby tak stał i dzielnie bronił. Możliwe, że w tej chwili nie trzeba walczyć, ale gdzieś to jest w pamięci. Może być wstrzymanie. Ja nie mam poczucia, że ten wojownik porzucił swoją broń, ale bardziej jakby chwilowo nie było takiego zagrożenia. Może być jeszcze tak, że jakiś obraz takiej walki wraca do was. Wraca do was w styczniu. Ale takiej walki jakby bardziej stacjonarnej, nie że trzeba było gdzieś lecieć czy coś, tylko bardziej trzeba było trzymać jakiś rodzaj postawy. Trzeba było być tak prosto, tak jak tutaj na karcie trzeba było stanąć prosto, pokazać, że się człowiek nie ruszy, ma swoją broń, nawet jeżeli jest to równie prosta broń, ale jak postawa. Ta broń jest tak prosta jak postawa, tu nie ma nic skomplikowanego. Ale dodajmy coś, tak jakby trochę jeszcze z innej beczki dla raka i coś tu mu się wyrwało, zaraz zobaczymy co. O, nawet 2 karty. Moi drodzy, mamy tu diabła i 4 pentakli na boczku. Także gdzieś tu się czai diabeł, gdzieś tu się czai jakiś dziwny obraz. Oczywiście diabeł to jest metafora. I pod tym czai się coś związanego z trzymaniem i nietrzymaniem, z trzymaniem za bardzo, z niepuszczaniem, z trzymaniem w sposób prawie niewidoczny
i nie patrzeniem na to, co się ma, ale zachowaniem czujności. Gdzieś to jest tutaj schowane i gdzieś próbuje nam wyskoczyć diabeł i pokazać nam coś w zwierciadle, co jest po prostu niefajnym obrazem. Jakby wam się coś nie podobało w tym obrazie, jakby ktoś próbował wam wmówić i nie wmówić, że jesteście jakby bez życia, albo próbował sprawić, że tak będziecie siebie widzieć w odbiciu. Albo pokazać wam krajobraz, w którym życia nie ma. Jakby chciał powiedzieć, że wasz świat nie ma życia. I to jest jakby, mam takie poczucie, jakby ten diabeł był w jakimś takim jakby kryzysie mocy. Jakby częściowo miał siłę, a częściowo ją tracił. Częściowo było coś trzymane, a częściowo było coś jakby puszczane. I to jest inny element. Raczki, jeśli będziecie czuć potrzebę, żeby czegoś się trzymać w tym czy w innym momencie, to czego? Kogoś, kto ma sprawny intelekt, to znaczy chodzi mi o taką błyskotliwość umysłu. To po prostu jest cecha. Tej karty są różne. Tu jest ktoś, kto potrafi szybko się komunikować i szybko przylecieć. I możecie znaleźć to w sobie lub w kimś innym. To jest ktoś, kto jest jakby prędki jak wiatr. Niby biegnie, ale wygląda jakby leciał. Wiadomo, że nie leci, ale prawie jakby się unosił. Jakby zyskiwał prawie takie umiejętności, które są wręcz niemożliwe dla jego budowy wręcz. To jest coś bardzo prędkiego, a jednocześnie jest w tym dużo spokoju. Możecie się tego trzymać, raczki. Lwy. Co mamy dla lwów na styczeń? Na styczeń dla was, moi drodzy, powrót do jakichś starć na dziwnym polu i w niejasnych warunkach. Znaczy może w jasnych niby, ale w niewyraźnych. Niby obraz jest jasny, ale to nie wystarcza, że jest jasny. Nie ma konturów. Wszystko się jakby trochę miesza, albo przynajmniej jakby przelewa. Trudno jest coś więcej powiedzieć, poza tym, że są tu jakieś sprawy, są tu jakieś osoby, o których wiemy, że są w konflikcie, ale nawet trudno jest to zobaczyć. My po prostu wiemy, bo możemy to wyczytać, że ten konflikt był. Możemy jakby to wyczytać na piśmie albo z jakiegoś takiego
krótkiego, klarownego przekazu, ale reszta obrazu jest niewyraźna, mało wyraźna, jakby jest tylko takie impresjonistyczne wrażenie, odczucie. Hmm? Moi drodzy, dopytajmy coś do tego. Coś odnośnie tej walki. Jest to związane z jakimś dylematem i 2 sprawami, które się łączą. Łączą się w jedno. I trzeba by już w którąś stronę wskazać. Albo właśnie jest wskazywane. Wskazywana jest jedna strona, a druga nie. Ale to wychodzi jakby z całego środka sytuacji. Czego unikać? Tak czuję, że to może się przydać, żeby spytać tak po prostu, czego powinniście unikać? Nadmiernego zamieszania, to raz, i unikajcie niejasnej postawy, jeśli chodzi o duchowość i osoby duchowne. Bo tu nie wiadomo do końca, ktoś jest jakby pół dobry, pół nie za bardzo, także ja bym uważała w tym momencie na takie autorytety duchowe, które mają już ten autorytet uznany i mają swoich jakby takich swoich kapłanów wręcz, tak? Albo dosłownie, albo jakoś trochę bardziej metaforycznie. U was to indywidualnie może wyglądać. Moi drodzy, albo jeszcze dla wam coś wyciągnę. Lwom to trzeba by było chwilkę jeszcze poświęcić, prawda? No co was będzie tutaj? Proszę, dla was też 7 pentakli. W styczniu, czyli znów można zbierać owoce. Widzę, że ta 7 pentakli wyskakuje. Bardzo ładna ta karta. Ktoś znów się nie musi okrywać, żeby czegoś dotknąć, żeby coś złapać, żeby coś mieć, żeby mieć pełen koszyk. Ktoś może być autentycznie sobą i być w jakiejś przestrzeni trochę jakby magicznej, trochę jakby ze snu. Co po niektórzy z was mogą mieć nawet całkiem niezłe sny. Także moi drodzy, wygląda na to, że może się ktoś czemuś przyglądać i to jest takie fajne przyglądanie, takie troskliwe. Ale to, co przychodzi do mnie tutaj szczególnie, to jest to, że tu ktoś ma tatuaże na ręce. Tutaj część ciała jest wytatuowana, jakby ktoś był w jakimś sensie oznaczony. Jakby ktoś był w jakimś sensie naznaczony czymś, co trudno jest usunąć. Jakby decyzje, które podjął wcześniej, już jakby z nim są. Moi drodzy, teraz mamy pannę. Bo dodatku nie chcemy tym razem. Coś dla panny. Na styczeń. Drogie panny. I coś jeszcze wam wyciągniemy. Tak trochę w skrócie i dobrze i źle.
Ale spokojnie. Nawet to drugie jest całkiem nie takie groźne. Bo macie tutaj króla pentakli odwróconą, dziewiątkę pentakli. Ktoś jakby siedzi sobie swobodnie, jak taki król i może zarządzać tym, co ma i nawet tak może się wydawać, że mu może to wszystko z rąk wypaść, ale nawet jak wypadnie, to on może to złapać. Nie upadnie, to się nic nie stanie. Jak coś zostanie puszczone, to nie zostanie stracone. Ktoś, kto ma dużą swobodę w siedzeniu na swoim tronie, jakby na swoim krzesełku, na swoim miejscu. Ale to jest takie siedzenie po królewsku. Ale to nie jest taki król, który obawia się, że ktoś go strąci z tego tronu, który zachowuje cały czas czujność. Nie. To jest taka swoboda, chęć działania, ale więcej jest w tym słuchania, czuję. To nie jest ktoś, kto pospiesznie podejmuje ruchy i wskazuje na ruchy, które powinny być. Chodzi tu o sprawy jakiejś wartości, o sprawy materialne pewnie też ale te wartości wam się gdzieś tutaj przejawiają, bo obie karty są kartami koloru pentakli. Dziewiątka pentakli odwrócona w tej oto karcie. Akurat widzę kogoś, kto coś trzyma, ale nie chce się podzielić. Chce być jakby niezależny za wszelką cenę i pokazuje to światu. Niezależnie od tego, że ktoś tu jeszcze jest i może mieć coś do powiedzenia na temat tych wartości. To nie jest tak, że jest coś trzymane razem. To jest tak, że ktoś coś zabrał i uważa za swoje i pokazuje to światu i to nie wygląda za dobrze i nie jest zbyt pozytywne. Król pentakli nawet na to nie patrzy. On nie uważa, że to jest ważne. Jakiś ważny szczegół odnośnie tego dla was, panny. Poprosimy. Brakuje lotności w komunikacji. I słowa mogą sprawiać, że ktoś leci w dół. A kto leci? Ktoś, kto się zatrzymał i cały czas stoi i kontempluje, ale stoi tak jakby trochę na głowie. Czy ten ktoś powinien zmienić swoją postawę? Warto by zmienił. Warto, żeby nie stał tak na głowie, a był z kimś. I to pokazał, że jest z kimś związany. Może pokazać też, że jakby są dwie strony, kobieca i męska, w tym wszystkim. I one jakby trzymają się za rękę i są z sobą wzajemnie związane. Moi drodzy, i zwróćcie uwagę na swoje włosy może. To tak dodatkowo dla was w styczniu. Wagi. Co dla was na styczeń?
Weźmiemy to. Ale chcę jeszcze wam coś tu zabrać, wybrać, wylosować. Nie spieszcie się za bardzo. Coś mi tutaj usiłuje wyskoczyć. Co próbuje wyskoczyć? Próbuje nam jakaś rzecz związana z fortuną wyskoczyć. Może coś pojawić się, co uznacie za jakąś zmianę, jakąś taką takie pozytywne zakręcenie fortuny. A poza tym, no to możecie się troszeczkę pouczyć, pozbierać swoje talenty. Część talentów jakby jednego gatunku, część drugiego, pół na pół i gdzieś to razem. Jest tego sporo. I możecie też sporo porobić takich konkretnych rzeczy. A jeszcze coś odnośnie tego uśmiechu fortuny chciałabym się dowiedzieć. Niby nie widać tu uśmiechu, ale on mi się gdzieś tutaj chce przebić. Temat uśmiechu, którego nie widać. Gdzieś może być. To może być taki właśnie niewidzialny uśmiech. Jest on związany z kimś, kto może wydawać się niewielki, ale działa. Działa. I to działa konkretnie z wartościami, trzyma wartość, którą ceni i powoli idzie do przodu. Stabilnie, bardzo stabilnie. Nawet może się wydawać, że stoi. Albo czasem stać, ale jakby cały czas chce iść do przodu. I to nie jest ktoś, kto dopiero zaczyna, to jest ktoś, kto już trochę się nadziałał w tym, co robi. Tak? Także wagi to u was. W styczniu. Skorpiony. A tak poza tym to zapraszam was do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Ja nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam. Skorpiony. Może być podróż. Może być ruch. Jak nie dosłownie, to jakby tak we śnie. Czy możecie pozwolić sobie na taką podróż trochę jakby fantastyczną? W wyobraźni, w wyobrażeniu, ale jest tutaj taki spokojny ruch. Tu możecie się w tej podróży poczuć bezpiecznie. Jeżeli wy będziecie podróżować, możecie też obserwować taką podróż. Ktoś się na kimś opiera i gdzieś zmierza. I możecie wydać takie oparcie. Albo być tym, kto się opiera. I to jedna osoba musi zawierzyć totalnie drugiej. To nie jest tak, że ktoś jest tu niezależny. Tu w pewnym momencie ktoś musi całkowicie zawierzyć drugiej stronie, która to druga strona ma w pewnym momencie właściwie władzę nad tą pierwszą, ale to jest wszystko, tu akurat jest w porządku. Tak jak wsiadając na pokład samolotu, trzeba zawierzyć niejako pilotowi. Ale ten pilot chce
dolecieć do celu z tym, kogo wiezie. Z tym, kto z nim leci. I można znaleźć spokój w tej podróży. Ktoś tu znajduje ten spokój. Nawet może spać. Jakby było wiele innych możliwości lotu, ale jakby inni byli jakby w pewnym sensie zbyt mali, żeby unieść ciężar kogoś, kto jest w tej podróży. Jakby mieli za mało siły, jakby byli jacyś za mali, żeby móc utrzymać kogoś na swoich barkach. Po prostu taką mają budowę, taką mają konstrukcję, takie mają predyspozycje, takie mają zadania. Są po prostu inni. Nie mogą tego zrobić. Ale ktoś tu może. I to jest u was. I co jeszcze w styczniu u was? Mag. Moi drodzy, jest ktoś, kto posiada wszystkie potrzebne narzędzia. Ktoś, kto nie musi ich wszystkich wykorzystywać, ale je ma. Wystarczy mu, że tutaj. No, proszę bardzo, nawet nie musi tego pokazywać do końca. To może nawet nie być do końca widoczne, ale ktoś jakby ma tam taką. Ma coś w rękach, jakby miał moc w rękach. Jakby miał energię w rękach. I to było narzędzie. Może ktoś mieć po prostu silne ręce albo jakiś rodzaj talentu manualnego, albo jakiś wpływ taki. Ten ktoś czuje się swobodnie, będąc sam w tym wszystkim i wszystko to trzymając. Trzyma to jakby na swoich skrzydłach. Jakby to był ktoś, kto ma nie tylko 2 ręce i 2 nogi, ale jeszcze skrzydła, jakby miał coś więcej. Jakby miał właśnie taką możliwość latania, jak tutaj ktoś ma możliwość latania. Jakby mógł się wznieść wyżej i polecieć dalej od pozostałych, dotrzeć dalej, dotrzeć w miejscach, w których inni nie byli, albo w których mogą być, ale tylko jeżeli mocno się wysilą. Nie widać, żeby ktoś towarzyszył magowi. No jakby może jakieś 2 niewielkie istoty. A poza tym mag jest sam. Takie 2 istoty tak lekkie, że może je trzymać jakby na swoich skrzydłach. Już nawet nie na barkach. Czasem trzymamy coś na barkach, to jest trzymane jakby na barkach, na całym ciele, a tutaj tylko na skrzydłach. Ten temat trzymania i oparcia gdzieś tu się jakby w 2 miejscach przejawia dla was w styczniu. W podróży, w lecie. W locie, może to też będzie związane w jakimś sensie z latem. Może sprawdźcie sobie, co się działo w lecie. Są nagrania. Moi drodzy, ten ktoś może nieść światło.
Jakby miał po prostu kilka różnych narzędzi i te narzędzia były lekkie. To nie jest tak, że ktoś ma wielkie, ciężkie narzędzia, których nie może unieść. To jest coś, co jest takie, że właściwie to jest naprawdę coś leciutkiego. I ten ktoś nie potrzebuje do działania partnera. I nie wygląda, jakby kierował się w stronę kogoś. Koncentruje się na tej energii. I jakby na pewnym rodzaju nieskończoności, której nie można tak łatwo dostrzec. Jakby gdzieś nad głową coś tutaj się pojawiało związanego z nieskończonością, jakby taki rys. Może coś związanego z czasem. Jakieś takie sprawy z zawijaniem różnych spraw czasowych. Takie rzeczy, które gdzieś są trudne do uchwycenia, nawet do zobaczenia. Ale coś, jakby jakiś rodzaj nieskończoności ktoś miał nad głową. I coś się nie chce skończyć, coś jest jakby nieskończone, coś jest jakby nieprzerwane. Ale to nie jest tak, że ktoś jakby nad tym ubolewa w tym miejscu. Czego dotyczy ta nieskończoność, ja jeszcze spytam. A już widzę. To dotyczy jakiejś nadziei związanej z rodziną i uczuciowością w niej. Możliwością, czy rodziną jako taka koncepcja nieskończona, której jednocześnie jest pełnia, nawet jeżeli tej pełni nie widać, to znaczy jest dużo emocji, ale one są jakby, jest ich najwięcej, ile może być, ale to są pozytywne emocje. I to są takie emocje, które mogą przychodzić cyklicznie po jakimś kryzysie, jak po potopie. Jakby co jakiś czas musiał być potop i potem przychodziła tęcza. I wtedy są wszyscy razem. W jednym miejscu, jakby na jednej barce. I wtedy można się ucieszyć i tańczyć, jakby to trwało w nieskończoność. Moi drodzy, co u Strzelców w styczniu? Co u Strzelców w styczniu? Ktoś działa z tym, co posiada i dobrze zarządza. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, co on ma w ręce wedle autora i nie ma potrzeby, bym to w tej chwili sprawdzała, ale dla mnie w tej chwili jest to jakby koral. Kojarzy mi się, jakby miał koral w ręce. Jakby miał coś konkretnego, co zostało wydobyte z wody, z morza, z oceanu. Jakby miał coś, co jest uznane za dość wartościowe i namacalne. I nie każdy może to mieć. Przynajmniej w takim kawałku. I kogoś takiego macie, moi drodzy, w styczniu w swoim życiu. I to jest ważna postać.
I co jeszcze u was w styczniu? I to jest dobra postawa tutaj. O, i macie jeszcze cesarzową, która jest jakby obok tego, ale zupełnie na to nie patrzy. Jakby dwie postacie, które mają swoje kierunki. Obie są władne, ale król denarów jest jakby władny w jakiejś swojej dziedzinie, a cesarzowa jakby bardziej ogólnie była takim symbolem władzy. I to może być taka postać, która ma jakby przy sobie takie osoby, które są bardziej bezbronne. Może to być też osoba, która ma przy sobie jakieś niewielkie zwierzęta i gdzieś tam jest dla nich cesarzową. Ale to jest jakby tylko dodatek, bo ci, co są przy niej, są jakby mniejsi. I są jakby dodatkowymi elementami. Ona cała jest duża i ma wpływ na coś, na co na przykład ma wpływ. Na przykład ma wpływ na tego, kto stawał na głowie. I to stawanie na głowie zdaje się być teraz jakby jeszcze silniejsze i wracać jako temat. Mnie aż głowa zaczęła tutaj boleć trochę w momencie, gdy zaczęłam o tym mówić. Ale ta postawa powinna się gdzieś, to powinno się jakby skończyć, jakby ona próbowała ściągnąć kogoś na ziemię. Bo komuś się wydaje, że jest na ziemi, że ma głowę na ziemi, a tak naprawdę to jest tu jakby była w jakimś sensie odwrócona grawitacja, jakby jakieś prawa podstawowe gdzieś się zaburzyły i ona próbuje to przywrócić. I ona może mieć przy sobie kogoś, kto jest, ma cechy jakiegoś takiego samotnego wojownika albo takiego precyzyjnego, i kogoś, kto może mieć precyzyjne spojrzenie i widzieć daleko i lecieć daleko. Ma przy sobie kogoś takiego. Moi drodzy, co was zaskoczy? O, jeszcze strzelkę, co wam powiemy, co was zaskoczy w styczniu. Najwyraźniej coś jest takiego. Nie będziemy za długo myśleć. O, wieża! Coś jakby pękło i tonie. To jeszcze co z tym zrobić? Użyjcie 3 elementów. I to może być coś, co wiąże się z mistrzostwem. Może trzeba jakiegoś majstra zawołać. Także może uwaga na awarię. Ale mogą być to mniejsze i większe awarie, ale może być to też coś, co gdzieś tam niespodziewanie się popsuje. Także może miejcie kontakty do różnych majstrów w razie czego. Koziorożce. Koziorożce. Co to dla was w
styczniu. Proszę. Sporo dla was w styczniu. Co wy tu macie za piramidkę? Znaczy piramidkę. Wieżyczkę bardziej znowu. To nie jest piramida. Niech wam się nie wydaje, że to jest piramida. To nie jest ten kształt. To może, żebyście się nie pomylili w jakimś kształcie. Jak się pomylicie, to się poprawcie. Moi drodzy, w waszym czytaniu na 2024 rok mieliście troszeczkę podobny układ, ale tu mamy jakby to było takie szczuplejsze. Jakby coś było istotniejsze jest to, że coś jest wysokie, niż że jest szerokie i stabilne. Chodzi o jakąś wysoką konstrukcję. A z czego ta konstrukcja się składa, styczniowa konstrukcja? Ona składa się z ostrych cięć, z walk, które potem wiążą się z kobietą, która ma wiele uczuć w sobie i jakby może być matką dla różnych stworzeń, jakby i na lewo, i na prawo, i tak jakby rozpościerając ramiona, może być. O, o tak. I tu, i tu, i tu. A wyżej, proszę bardzo, wieża i to jeszcze taka trochę jak ta konstrukcja, tu znowu wieża, moi drodzy. Tutaj kogoś za przeproszeniem trafił szlak albo trafia szlak. Jest jakieś uderzenie. Coś uderza w konstrukcję i coś się wali. Także coś tu się potem wali. Jak już to się wydarzy, to mamy do czynienia ze smokiem, który próbuje zjeść swoją wartość, ale przecież nie jest w stanie zjeść monety. Choć trudno do końca stwierdzić, bo smoki to takie dość nietypowe stworzenia. Jakbyście mieli do czynienia z nietypowym stworzeniem, z kimś, kogo trudno jest określić, jakby ktoś, kto wydaje się trochę nierealny albo taki trochę baśniowy. I ten ktoś coś trzyma tak mocno, jakby to chciał zjeść, połknąć i przyswoić do swojego ciała, żeby stało się częścią niego. Ale trudno do końca stwierdzić, czy to jest możliwe, czy smoki mogą jeść monety. Czy ktoś powiedział, że nie mogą? Ktoś tu bardzo coś trzyma po tym uderzeniu. Ale całkiem ten smok jest sympatyczny, powiedziałabym. Także trochę się u was dzieje i to w miarę szybko. 1 styczeń. Wodniki. Jak tam u was? Jak tam u was w styczniu? A ja bym chciała jeszcze jakąś talię dla was. Tyle? Niech będzie aż tyle. Ktoś już nie tańczy na tym weselu, na tej imprezce. Może się pieniążki pokończyły. Albo jeszcze to po prostu nie podoba. Coś tutaj jest nie tak. Może była jakaś kula. Były jakieś wartości, a coś się teraz z nimi wykręciło. Jakby było tak dużo, że naprawdę starcza dla wszystkich, a teraz jakby ludzie na siebie warczą.
a przynajmniej część na siebie walczy. Część na siebie nie zwraca uwagi, część nie walczy. Nie, o właśnie, nie ma walki, tak? Nie ma tutaj walki, ale coś tutaj nie gra. Obok co? Obok widzę, ktoś przychodzi gdzieś, ale nie jest tak istotne, gdzie przychodzi. Ważne, że jest pustelnikiem, jest samotnikiem, który niesie światło. Ktoś taki jest ważny w waszym życiu. Jest to ktoś związany z byłą gwiazdą. Z kimś, kto błyszczał bardziej, a teraz błyszczy mniej. Albo kimś, kto gdzieś jest taką jakby jeszcze nieodkrytą gwiazdą. A ma to związek z działaniami, czyimi działaniami, jakimi działaniami, to różnie. Ktoś jakby odebrał jakiś rodzaj działań. Jakby coś zostało może zabrane tej gwieździe. I ona teraz skupia się na tym, do czego ma dostęp. Także tak to wygląda u was, wodniki. A ja bym wam coś doradziła, jak już zaczęłam o tym myśleć, to mi tutaj się odwróciło i mamy kochanków. Także moi drodzy, możecie się skupić na sprawach damsko-męskich, na tym, z kim jesteście związani, czy tutaj nic się nie wykręca za bardzo, żeby to trochę naprostować, albo gdzie jest coś krzywo, a gdzie jest coś prosto. Tak, możecie się skupić na takiej erotyczno-miłosnej stronie, ewentualnie na swojej części kobiecej i męskiej. To w styczniu. I zostały nam rybki. Rybki kochane. Co by wam tu wybrać? Moi drodzy, możecie zacząć styczeń od jednego wielkiego nie wiem. Ale możecie działać pomimo tego nie wiem. Po prostu płyniemy dalej, łapiemy to, co mamy w rękach. Jakby to się zacierało, czy już to macie w rękach, czy jeszcze nie. Troszeczkę tych emocji może się zrobić więcej. I możecie być troszkę jak taki Don Quixote przez chwilę. Poczytajcie sobie, o co chodziło z Don Quixotem. Albo możecie też być trochę jak poszukiwacze Świętego Grala, ale jakbyście sami pojechali i szybko chcieli tego Grala zdobyć. Jesteście w coś zaangażowani emocjonalnie. Możecie też obserwować kogoś, kto jest zaangażowany emocjonalnie i trochę na dziwną wycieczkę się wydaje wybierać. Jest na tej wycieczce, jak na jakiejś drodze, ale trudno jest określić kierunek, trudno jest stwierdzić, czy ktoś jest wysoko, nisko, na początku, na końcu, jakby był gdzieś we śnie, w wyobraźni i na dodatek podróżował na jednorożcu. Jakby jego napędem było coś, co jest tylko fantazją, ale co można z tym zrobić? Może nie ma co za bardzo się denerwować, żeby nas ten właśnie piorun nie trafiał. Tak powiem, żebyśmy nie pozwolić sobie, żeby coś się tutaj złamało. Trzymać się prosto w swojej konstrukcji. Co jeszcze warto, żebyście wiedzieli? No. Co jeszcze warto, rybki drogie? Że jest ktoś, kto nie działa tak tylko pod wpływem emocji, ale jest ktoś, kto
po prostu skupia się na aktywnym działaniu i jest to działanie, które jest jakby pełne ognia, ale mniej takiego uczuciowego podejścia jest. Tak jakby jest to ktoś, kto ma w sobie spory potencjał. I siłę, i to może być siła fizyczna. I ktoś tu ma dobrą postawę, także możecie się zwrócić w stronę tej osoby, ale najważniejsze, żebyście wiedzieli, że jest tu ktoś taki i żebyście rozpoznali tego kogoś, nawet jak ten ktoś będzie się wydawał jakiś taki niewielki, to jest to ktoś silny. Moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę w styczniu. Zapraszam do oglądania innych nagrań. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa!